Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj przepyszne ciasto, a w zasadzie deser bez pieczenia. Bardzo łatwa i szybka kanapka jogurtowa. Do przygotowania tego pysznego deseru potrzebne będą herbatniki, jogurt owocowy, śmietanka kremówka, cukier puder, żelatyna, czekolada mleczna i czekolada biała. Zaczynamy od przygotowania żelatyny. Do szklanki wsypujemy 2 łyżki żelatyny i żelatynę rozpuszczamy mniej więcej w 1/3 szklanki wrzącej wody. Mieszamy i odstawiamy do wystudzenia. Następnie na dnie formy wyłożonej papierem do pieczenia układamy herbatniki. Gdy żelatyna już przestygnie, możemy ubijać śmietanę. Do wysokiego i dobrze schłodzonego naczynia wlewamy zimną śmietanę kremówkę. Wsypujemy 1 lub 2 łyżki cukru pudru i zimną śmietankę ubijamy na sztywno. Następnie do wysokiego, większego naczynia przekładamy 2 duże jogurty owocowe. Jogurty powinny być wyjęte z lodówki przynajmniej godzinę wcześniej. Do jogurtów dodajemy ubitą śmietanę, lekko mieszamy i całość krótko miksujemy na wolnych obrotach. Na koniec do jednolitej już masy dodajemy wystudzoną, ale jeszcze płynną żelatynę. Żelatyna może być nawet jeszcze lekko ciepła. Gotową masę od razu wykładamy na ciastka. Rozprowadzamy równomiernie i wyrównujemy powierzchnię. Masę jogurtową przykrywamy warstwą herbatników. Ciasto odstawiamy na około 15 minut, ale nie do lodówki. Chodzi o to, aby masa za szybko nie stężała i herbatniki lekko zmiękły. A teraz przygotowujemy polewę czekoladową. Do czekolady połamanej na kosteczki wlewamy śmietanę kremówkę i całość podgrzewamy, ale nie gotujemy. Podgrzaną czekoladę ze śmietaną dokładnie mieszamy do uzyskania gładkiej polewy. Następnie do białej czekolady wystarczy kilka kostek, wlewamy około 2 łyżki śmietany kremówki i tak jak poprzednio całość podgrzewamy, ale nie gotujemy. Podgrzaną czekoladę ze śmietaną dokładnie mieszamy, aż utworzy się gładka polewa. Ciepłą mleczną czekoladę wylewamy na wierzch ciasta i dokładnie rozprowadzamy po całej powierzchni. Na polewę czekoladową cienkim strumieniem wylewamy białą czekoladę i patyczkiem rozprowadzamy po powierzchni, tak aby powstały takie ciekawe wzory.
Gotowe ciasto wstawiamy do lodówki, najlepiej na całą noc. Polecam gorąco. Deser jest naprawdę przepyszny. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!